myśmy nie głodowali, bo pan Dwoliński nie musiał kupować. Miał na miejscu kartofle, buraki, kapustę itd. Więc raz na dzień odsuwali łóżko i tam był taki wlot i podawali przez to wiadro z jakimś jedzeniem, kartofle czy coś takiego. I zawsze trzeba było zostawić część, bo może nazajutrz się trafić, że będą jacyś ludzie w młynie i nie będzie można podać. Było wiadro, nocnik. I pan Dwoliński musiał to wiadro codziennie wieczorem zabierać i nieść do ubikacji drewnianego domku takiego, który był najdalej od domu, najbliżej drogi, przy płocie. Gdyby ktoś z sąsiadów poczuł to by wiedział, że tam są Żydzi, bo ludzie mieszkający w tych domach w każdą pogodę szli do tego domeczku. Jeżeli chodzi o wyżywienie tych ludzi, to tak, był ogródek, była pietruszka, marchewka, różne selery, pory i tak dalej, jabłonka była. Jak tam trochę trzeba było czegoś innego do jedzenia, no to na rower i po mieście jeździłem, ściągałem tak gdzieś. Tu w tym końcu miasta coś kupiłem, tam w drugim końcu znowu coś kupiłem, tak żeby nie w jednym miejscu za dużo, żeby ktoś nie zaczął znowu wąchać, czemu on tyle kupuje na troje ludzi, bo to usłużnych ludzi to pełno wszędzie było. Sąsiadka zapytała, a co ty tak chodzisz z tym wiadrem ciągle do tej komórki? No to ja mówię, do kozy chodzę. No mama tam małego prosiaka trzyma, bo to trzeba było zameldować, jak się hodowało świnie. I no tak często, ja mówię, bo ja lubię zwierzęta, one lubią wodę, więc im noszę wodę, a to się nosiło w tym wiadrze, stawiało się garnek z zupą i wychodziło się tam do tej komórki. Z komórki była drabina na ten wyższy strych nad komórkami i zanosiło się im jedzenie na ten stryszek. Trzeba było i wody troszkę zanieść do jakiegoś umycia się i nieczystości wynieść. Także że ciągle z tym wiadrem ja kursowałam, nie? I to wzbudzało zainteresowanie tych sąsiadów, co tam mieszkali naprzeciw. I stąd ten strach. Jak taka sąsiadka o to zapytała, to my 3 dni nie mieliśmy spokoju, tylko wychodziło się, brało się te małe siostry i szła się spać do ciotki, bo może w nocy Niemcy przyjdą i rozstrzelają, to przynajmniej dzieci niech zostaną przy życiu. No tak się żyło w stresie przez 8 miesięcy.